tym filmie pokażę Wam 8 najciekawszych miejsc do zobaczenia na wyspie Malta. Pierwszym miejscem jest Valletta, stolica wyspy, jedyna w całości wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Valletta jest najbardziej słoneczną i najdalej na południe wysuniętą stolicą w Europie. Przed bramą miejską znajduje się centralny dworzec autobusowy. O ile nie stacjonujecie w stolicy, z pewnością dojedziecie do niej autobusem i wysiądziecie właśnie w tym miejscu. Kierując się w stronę miasta, z pewnością zauważycie fontannę Trytona. 3 trytonów dźwigających misę symbolizować miało silny związek wyspy z wodą. Wybudowana w latach 1955-1959 stała się głównym punktem orientacyjnym w okolicy. Brama miejska była remontowana 5 razy w czasie swojej historii. Najstarsza brama prowadząca do miasta została wybudowana w latach 60. XVI wieku i oddziela teren miejski otoczony fosą od pozostałego obszaru. Po przekroczeniu bramy naszym oczom ukazuje się dość charakterystyczny budynek Valletty. To nowy gmach parlamentu. Zarówno brama miejska, jak i gmach to dzieło architekta Renzo Piano. Republic Street to ulica, która niemal bez przerwy tętni życiem. Znajdziecie tam sklepy z pamiątkami, stoiska z jedzeniem, sklepy z markową odzieżą i akcesoriami. Ja uwielbiam ją, w sercu chowam ja niebo. Skręcając w prawo dochodzimy do górnych ogrodów Baracca. Rozciąga się tam panoramiczny widok na Wielki Port i 3 miasta: Birgu, Isle oraz Bormio. Taras widokowy otoczony jest murem z łukowymi przejściami. Największą atrakcją w tym miejscu jest bateria artyleryjska z XVI wieku. Dawniej miała za zadanie informować o nadciągających statkach i witać największe osobliwości. Strzelano również z okazji ważnych świąt. Obecnie salwy armatnie można podziwiać 2 razy dziennie, o 12 i o 16, a wystrzały mają znaczenie symboliczne. Dolne ogrody Baracca to kolejne miejsce pełne zieleni w mieście. Z tarasu widokowego rozciąga się widok na dzwon i pomnik nieznanego żołnierza oraz Wielki Port. Sam dzwon jest pomnikiem symbolizującym los wielu ludzi, którzy walczyli i zginęli za Maltę podczas II wojny światowej. Następnym istotnym miejscem do odwiedzenia jest maltańskie Trójmiasto. Miejscowości Isla, Birgu i Bormla leżą w sąsiednich półwyspach naprzeciwko stolicy Malty. Podczas spaceru po nich trudno odróżnić, gdzie kończy się jedno miasto, a zaczyna drugie. Znajdziemy tutaj muzea, marinę oraz fortyfikacje. Miejsce spodoba się osobom, które chcą odpocząć od turystów i budek z pamiątkami. Ciekawostką jest fakt, że możemy tutaj dotrzeć taksówką wodną z Valletty, która zabierze nas w rejs po zatoce. St. Julian's to małe miasteczko położone nad urokliwą zatoką Spinola. To właśnie Spinola jest najczęściej fotografowaną zatoką na wyspie. To stąd, mijając zatokę Balutta, a kończąc w Sillema Ferries, ciągnie się kilkunastokilometrowy deptak, który stanowi świetną opcję dla osób lubiących długie spacery. Marsa Szlok to największe z miasteczek rybackich na Malcie. Tutejszy port ozdabiają dziesiątki wielokolorowych łódek nazwanych luzu, które są jednym z największych symboli wyspy. Około 2 km za portem w Marsa Szlok znajdziemy popularne kąpielisko nazwane basenem Świętego Piotra. Nie jest to typowa piaszczysta plaża, a wyrzeźbione w klifie półki skalne, z których można wskoczyć wprost do wody. Kolejnym miejscem jest Mdina. Miejscowość w centrum wyspy nazwana miastem ciszy. Sam przydomek nie nawiązuje do żadnego mrocznego wydarzenia, a zwyczajnie do faktu, że za murami historycznej stolicy panuje cisza i spokój, a ponadto nie możemy poruszać się po niej samochodami. Przekraczając granicę bramy mamy jednak inne wrażenie. Miasto w sezonie jest oblegane przez turystów, na uliczkach panuje tu gwar i słychać charakterystyczny stukot kopyt wodnych taksówek. Ciekawostką jest fakt, że został tu nagrany epizod serialu Gra o Tron. Niecodzienną atrakcją na północy wyspy jest Popey's Village. Jest to park rozrywki, który powstał na potrzeby musicalu Popeye, którą główną rolę marynarza grał sam Robin Williams.
Miasteczko z bajki przypadnie do gustu osobom w każdym wieku. Oprócz bajkowego spektaklu możemy odwiedzić tutaj muzeum oraz przepłynąć się łódką po zatoce. Park rozrywki czynny jest od marca do listopada. Popularną atrakcją jest wycieczka na wyspę Comino, najmniejszą z wysp archipelagu maltańskiego. Na Comino możesz dostać się jedną z ekspresowych łódek, które odpływają co kilka minut z portu w miejscowości Cirkeva lub na wyspie Gozo z miejscowości Mgar. Bilet w obie strony kosztuje 10 euro. Łódka zabierze Cię prosto do Blue Lagoon lub z polskiego Błękitnej Laguny, zatoki o turkusowej wodzie. Jest to jedna z najpiękniejszych zatok na świecie, a możliwość zrobienia sobie zdjęcia z drinkiem w ananasie z palemką jest to dużą atrakcją wśród turystów. Ostatnią atrakcją jest wyspa Gozo. Jest to siostrzana wyspa Malty i Comino. Victoria, zwana Rabatem, to stolica i zarazem największe miasto na wyspie. Bezsprzecznie jej największą atrakcją jest wzniesiona przez rycerzy świętego Jana i górująca nad miastem cytadela z 3 bastionami, otoczona ogromnymi lśniącymi murami. Wewnątrz kryje w sobie uroczy labirynt krętych i wąskich uliczek. Wejście do cytadeli jest darmowe. Cała wyspa otoczona jest niesamowitymi klifami z panoramicznymi widokami. Będąc tu, warto zobaczyć również Inland Sea, tak zwane Morze Śródlądowe, oraz Blue Hole, czyli prawdziwy raj dla nurków. Ujęcia z filmu powstały pod koniec marca 2024 roku. Wiosna i jesień jest najlepszą porą na zwiedzanie wyspy z powodu umiarkowanych temperatur oraz mniejszą liczbą turystów w najciekawszych miejscach. Napisz w komentarzu miejsca, które zrobiły na Tobie największe wrażenie. Zapraszam do subskrypcji i polubienia filmu. To wszystko ode mnie. Cześć.